w takim klasycznym, że tak powiem, Ichwan nie ćwiczono walki w parterze, natomiast w ostatnich latach wraz z wzrostem popularności MMA, walki w parterze również w Chinach, wielu ćwiczących Ichwan myśli o startach w zawodach typu MMA, w związku z tym uzupełniająco ćwiczą walkę w parterze, uczą się brazylijskiego jiu-jitsu, ponieważ Ichwan jest systemem otwartym na rozwój, w którym pojawiają się różne nurty, różne szkoły, więc jest całkiem możliwe, że wyłoni się również nurt Ichwanu, w którym parter będzie zintegrowany. My w tym momencie parter traktujemy jako uzupełnienie. Można powiedzieć, że to jest oficjalna opinia mistrza Yao Chengguang, który tak to sformułował, zapytany o możliwość ćwiczenia parteru. Tak, w klasycznym Ichwanie u nas tego nie ma, natomiast jak najbardziej jako uzupełnienie można parter ćwiczyć, ucząc się choćby brazylijskiego jiu-jitsu właśnie. Natomiast gdy mówimy właśnie o takim klasycznym Ichwanie, czyli o jądrze tego, czym się zajmujemy, jest to walka stójkowa, gdzie uderzenia łączone są z wpływaniem na równowagę przeciwnika. Czyli nie jest to klasyczne połączenie uderzania z grapplingiem, ale bardziej uderzanie z wpływaniem na równowagę przeciwnika, co ułatwia uderzanie dalsze w momencie, gdy przeciwnik ma zachwianą równowagę, czy jego obalenie, czy jego wyrzucenie z pola walki. Jedną z ważnych metod treningowych Ichwan jest Tuay Show. Pchające ręce, przepychanie rąk, można by to też przetłumaczyć. Bardzo dla nas istotne jest to, że nasze Tuay Show nie jest celem samym w sobie, ale jest metodą, która jest podporządkowana Sun Show, czyli wolnej walce. Czy to będzie właśnie taka, że tak powiem, realna wolna walka, czy sportowa wolna walka, czyli walka stójkowa, głównie uderzana, ale z wpływaniem na równowagę przeciwnika w pełnym kontakcie. To jest jak gdyby ten cel, ku któremu prowadzą stosowane przez nas metody treningowe. W związku z tym bardzo istotne jest to, żeby podczas treningu Tuay Show, czy wówczas, gdy organizowane są zawody w Tuay Show, nie prowadziło to do rozwijania zachowań czy technik, które sprawdzają się w Tuay Show ze względu na ograniczenia Tuay Show, natomiast które byłyby pozbawione sensu czy wręcz zgubne z punktu widzenia wolnej walki Sun Show. Jest to zjawisko dość częste, gdy w szkołach niektórych nie ćwiczy się Sun Show. Trening zatrzymuje się na etapie Tuay Show i to Tuay Show staje się właśnie czymś takim samym w sobie. Natomiast nie prowadzi do rozwoju umiejętności, które później przydatne będą w Sun Show. Czy jeżeli prowadzi w jakimś stopniu, pozwala rozwijać te umiejętności, to równocześnie zaczyna rozwijać zachowania, które z punktu widzenia Sun Show byłyby absurdalne, a my tego chcemy uniknąć. Więc nasz system treningowy jest tak skonstruowany, żeby te metody bardziej podstawowe, prostsze, prowadziły ku tym bardziej zaawansowanym, bardziej wymagającym, czyli ku rozwojowi umiejętności istotnych w wolnej walce Sun Show. Również te zawody, które w Ichwan chcemy rozwijać, mają być
elementem w tym procesie, czyli zawody w najprostszych formułach, tutaj show bez kroków, później tutaj show z krokami, później takie proste, uproszczone sun show, to wszystko mają być etapy, które prowadzą do sun show pełnokontaktowego. Więc powinniśmy unikać skupiania się na tych prostszych metodach nadmiernie. Powinniśmy unikać rozwijania zachowań i metod walki, że tak powiem, które działają w tych uproszczonych sytuacjach, natomiast które nie będą miały sensu, gdy przejdziemy do już właściwego, pełnego sun show. Przy czym też należy zwrócić uwagę, że pewne zasady, idee, o których tutaj będę mówił, nie są zasadami absolutnymi. One są związane z pewną metodyką szkolenia, z pewnym ustawieniem całego procesu szkolenia, ze strukturą programu. Jest to, przy czym trzeba zdawać sobie sprawę, że jest to po prostu jedna z możliwości. Nie jest to jakaś wiedza absolutna. Możliwe jest również stworzenie innych programów szkolenia, które troszkę inaczej ten cały proces ustawią. Natomiast to, o czym tutaj będę mówił, to nasz program szkolenia, nasza metodyka i będę chciał wyjaśnić, jak kolejno metody sparingowe, metody pewnego współzawodnictwa, metody konfrontacji prostsze przygotowują do metod bardziej zaawansowanych.